Może powtórzymy angielski. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Odmień być. Oh, you touched a very, very, very important problem. Odmień, no. Bo nie odmienisz. I can tell you, No to odmień. and this is, O, this is, I am. but I think the Ale nie mówisz. oh, you Co ja? Cały czas się czegoś uczę. Kurwa, uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. this is, you know, this is my own experience, yes? To be, kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. I don't want to hear the same story once again, okay? Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie głównym bohaterem Andrzej D. niczym dupa Kaczyńskiego, nie. Dzisiaj głównym bohaterem będzie orędzie i, że tak powiem, pokłosie tego orędzia bardziej Kaczyńskiego niż Dudy, bo według mnie te orędzie, które wygłosił Duda, było orędziem Kaczyńskiego do pisowców, wypowiedziane słowami, osobą Dudy. I dla tych, którzy nie wysłuchali, nie oglądali tego orędzia Kaczyńskiego w wykonaniu Dudy, orędzie Kaczyńskiego, który Duda wyuczył się i wyrecytował tak, jak pan prezes sobie życzył. I powiem wam, tym, którzy tego nie widzieli, nie słyszeli, że było to piękne orędzie, naprawdę bardzo piękne orędzie. Wszyscy złodzieje ze łzami w oczach wstali i klaskali, jak pięknie Andrzej wyrecytował orędzie Jarosława Kaczyńskiego. Ale zanim przejdę dalej, zanim powiem coś więcej o tym orędziu, chciałbym tutaj zacząć, że tak powiem, od początku, jak do tego orędzia doszło, dlaczego te orędzie zostało wygłoszone, bo myślę, że to się nabiera całych kolorów, całych barw tego jakże pięknego, wyniosłego i szczerego orędzia Jarosława Kaczyńskiego, w wykonaniu oczywiście Andrzeja Dudy. Jest takie włoskie powiedzenie: chciałeś rower, Jak wszyscy doskonale pamiętamy, rok temu, 15 października, Polacy w wielkim zrywie powiedzieli dość kaczyzmowi, powiedzieli dość temu zamordyzmowi i pogonili Hunów Kaczyńskiego od koryta, od władzy, od niszczenia, dewastowania Polski. Minął rok, kaczyści dalej nie mogą się z tym pogodzić. Nie mogą się pogodzić z utratą władzy, z utratą dojścia do kasy państwa, którą doili niemiłosiernie. Już wam mówiłem w innych materiałach, że wyjście z komunizmu Polski to był mały pikuś, było pierdnięcie komara w porównaniu z wychodzenia z kaczyzmu. I wam już mówiłem, że komuniści, którzy oddawali władzę, mieli więcej godności, więcej honoru niż kaczyści. Oni wzięli swoje sztandary i wyprowadzili z budynku Sejmu z podniesioną głową. Tutaj minął rok. Oni dalej skamlą, dalej wyją, dalej knują i nie mogą się pogodzić z tym, że Polacy powiedzieli im dość, powiedzieli spierdalajcie.
Krótko mówiąc, przepraszam za wyrażenie. Kaczyński pewnie nie śpi dniami i nocami i kombinuje, jak tu jeszcze wrócić do władzy, jak tu jeszcze okraść Polaków, jak jeszcze zawładnąć całą Polską, Polakami, by rządzić do śmierci, jak albo, nie wiem, kaczyzm, żeby był, jak Hitler to mówił, 1000-letnia Rzesza, tak samo Kaczyńskiemu może się marzy 1000-letni Pislam. No ale Polacy, przynajmniej większość Polaków to mądry naród i po prostu ich pogonił. Chciałbym wam tutaj przypomnieć coś, co powinno i chyba przejdzie do historii właśnie kopnięcia w dupę kaczystów. Szczęśliwej drogi już czas. No ale pamiętajcie, że pisowcy twierdzą, że to oni wygrali wybory i koniec, kropka. Tylko zawsze zapominają dodać, bo tutaj mówią, że tu jest koalicja, jak to oni określają, 13 grudnia. I tutaj powiedzcie mi, może ktoś z was będzie znał odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, jeśli pisiory mówią, że to koalicja 13 grudnia, to dlaczego u nich jest taka sraczka, była taka sraczka właśnie 15 czy 16 października? Coś mi się wydaje, że w PiSie sami nie wierzą już we własne kłamstwa lub tak się zamotali w tych swoich kłamstwach, w tym swoim szczuciu, że już nie wiedzą, co mówią, kiedy mówią, jak mówią. A wracając do wyborów jeszcze na chwilę, bo zaraz będę zmierzał do tego orędzia Kaczyńskiego wygłoszonego słowami Dudy. Że Kaczyński i jego partia najlepsze poparcie miało, że oni wygrali wybory i że koalicja ta 13 grudnia nie powinna rządzić, bo PiS wygrał wybory. Tutaj w ostatnich wyborach macie właśnie jak na nasze słońce narodu, Zbawiciela Jarosława Zawsze-Dziewicy, ile ludzi głosowało i ile na tego Tuska, Niemca, zdrajcę. Liczba głosów nawet na tych, że tak powiem, przywódców danych partii mówi sama za siebie, kto tu jest prawdziwym Polakiem, a kto nie. No ale to jak zawsze moje zdanie. O wyborach 15 października i efekcie tego wszystkiego najlepiej wypowiedział się sam Tusk. Jak to Tusk i żartobliwie, i uszczypliwie, ale i dosadnie. I tutaj chciałbym wam właśnie puścić fragment wystąpienia Tuska. Specjalnie Dudę przerzucam na koniec, bo Dudzie ostatnio dużo mówię. No niestety Duda, jak już nieraz mówiłem, kiedy otworzy swój otwór gębowy, zawsze coś palnie idiotycznego. Ale posłuchajcie wypowiedzi Tuska, to jest już po tym orędziu Kaczyńskiego w wykonaniu Dudy. To, co Tusk powiedział i jak Kaczyński i jego wierchuszka zareagowali. Według mnie, tutaj Tusk po prostu wbił im taką szpilę, że długo, długo będą ją pamiętać. Było to wielkie preludium przed wyborami 15 października. Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę tam w Pałacu Prezydenckim? Chcę bardzo
Mamy Piętnastego października. Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój, a 15 jeżeli chcecie października krzyczeć, możecie opuścić Polacy Izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie poprosili uczestniczyć was, w jej obradach. abyście Bardzo proszę. przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Więc jeśli Korosińska, dzisiaj także zwracam pani symbolicznie uwagę, że w rocznicę zakłóca tego pani wielkiego obrady wydarzenia odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, Pani żebyście poseł odeszli, Paluch, a więc zwracam pani odejdźcie i nie uwagę, że przeszkadzajcie. zakłóca pani prowadzenie obrad Sejmu. Słowo klucz 15 października rok temu i dzisiaj to bezpieczeństwo. Przed chwilą z tej mównicy padły słowa nieprawdziwe. Ja mógłbym, wiecie, wyzłośliwiać się nad tym orędziem prezydenckim. Mógłbym powiedzieć i rozwinąć tę dość oczywistą sytuację. Pan prezydent Duda, Tam wyraźnie powiedziane, pan prezydent Duda zaczął jako prezydent PiS-u. Okej, ale przejdźmy do jednego z główniejszych bohaterów, może tak. Kaczyński i Duda. Tak powiedziałem, Kaczyński zarządził orędzie, nie mógł, bo nie rządzą, nie mógł tego orędzia wygłosić sam, więc wezwał Dudę i Duda wyrecytował orędzie Kaczyńskiego. Powiem wam tak, w którymś tam materiale wspominałem o Kaliguli, no świrnie z tej ziemi, bo jak pewnie większość z was kojarzy Kaligulę, który mianował swojego konia senatorem. Ale to jest nic, powiem wam, bo Kaczyński przebił Kaligulę na głowę. Poszedł dalej, no pojechał Kaczyński po bandzie, bo to, że Kaligula mianował swojego konia senatorem, to jest nic, naprawdę nic w porównaniu z tym, że Kaczyński z Dudy zrobił prezydenta. No sami powiedzcie, no Kaligula przy nim się umywa. No ale jak się wszyscy już zdążyliśmy przekonać, Ondrzej, ten narodowy Stańczyk, to może nie chcę obrażać Stańczyków, narodowy błazen, nie zawiódł. On zresztą nigdy nie zawodzi, kiedy występuje publicznie. Moi drodzy, już Pitagoras miał określenie na takich osobników jak Duda. Powiem tak, dużo, bo Duda się uważa za wielkiego, nie wiadomo jak oświeconego, jak mądrego, jak wykształconego, tylko cały problem, moi drodzy, polega z Dudą na tym, że dużo gorsza od braku edukacji jest ciemnota oświecona. Człowiek prosty, zwykły, często pełen jest pokory. Rozumie, że może czegoś nie wiedzieć. Natomiast wykształcony idiota jest bezgranicznie przekonany o swojej wyższości intelektualnej. I taki, będąc takim użytecznym idiotą, ciągle się uczy, ale niczego mądrego nie wynosi z tej swojej nauki. I dalej, jaki był, taki jest, bez względu na to, ile by się nie uczył i gdzie by się nie uczył. Niektórzy wyliczają mi pozostałe do końca kadencji dni. Proszę się nie gniewać, panie prezydencie, ale nic głupszego nie można było powiedzieć. No okej, ale przejdźmy do konkretów. W środę 16 października w Sejmie doszło, no można powiedzieć, do ostrych dymów. Najpierw orędzie z okazji pierwszej rocznicy wyborów parlamentarnych w 2023 roku wygłosił obecny rezydent RP, namiestnik Kaczyńskiego Andrzej Duda. Znaczy orędzie wygłosił Duda, ale pewnie scenariusz napisał Kaczyński.
To całe orędzie było takie dość nieoczekiwane, bo Duda zapowiedział je dopiero dzień wcześniej, czyli tak, można powiedzieć, walnął z partyzanta. Porządek prawny, demokracja i praworządność. A to leży mi na sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. Powiem wam tak, ogólnie rzecz biorąc, to całe orędzie Kaczyńskiego w wykonaniu Dudy było cholernie jednostronne, nieprofesjonalne i nieobiektywne. W skrócie mówiąc, Duda przez 45 minut pieprzył, jaki to PiS jest świetny i jaki zły jest Donald Tusk, czyli norma, standard, nic nowego. I pozostawiono w wymiarze sprawiedliwości wolnej Polski sędziów splamionych przynależnością do PZPR. Jest grupa sędziów, którzy nie tylko byli członkami komunistycznej partii przed 1989 rokiem, ale jeszcze są wśród nich tacy, którzy splamili się tym, że byli funkcjonariuszami partyjnymi w stanie wojennym. Dzisiaj udają uczciwych, rzetelnych i bezstronnych sędziów. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Powtórzę jeszcze raz i nie waham się tego powiedzieć. Czas najwyższy, żeby tacy ludzie z polskiego wymiaru sprawiedliwości odeszli raz na zawsze i nie straszyli już więcej swoją obecnością ani obywateli Polski, ani naszych sąsiadów. Ale muszę oddać jedno, Duda pozytywnie o rządzie Tuska wypowiedział się jedynie w momencie, gdy mówił o pomocy powodzianom, ale zrobił to tylko po to, by pochwalić się swoimi takimi, nazwijmy to, sukcesami. Duda twierdził, że rządowi Tuska udało się pokonać kryzys tylko dzięki współpracy właśnie z nim, czyli z niezawodnym Andrzejem. To, jak wszyscy pamiętamy, jak była powódź, gdzie był Andrzej, wpierdalał bigos na dożynkach i tańcował, gdy Tusk był u powodzian. Kaczyński ze swoją świtą robili protest na ulicach Warszawy w obronie koryta, o powrót do koryta. Ale Andrzej, pamiętajcie, że dzięki Andrzejowi Tusk poradził sobie z kryzysem powodziowym. Próbując usprawiedliwiać te akty bezprawia, premier Tusk mówi coś o demokracji walczącej. Panie premierze, Polacy pamiętają, że jak w PRL mieliśmy demokrację ludową, to nie było tak naprawdę żadnej demokracji. Polacy dobrze wiedzą, że demokracja przymiotnikowa to tak naprawdę demokracja fasadowa. Demokracja tylko z nazwy. Najlepszym dowodem na to jest wasza uchwałokracja i opowieści wspomnianego, znanego ostatnio prokuratora o dekretach, którymi premier obchodzi ustawę. Zasłanianie się takimi określeniami jak demokracja walcząca nie sprawia, że łamanie prawa przestaje być łamaniem prawa. Panie premierze, Polska nie potrzebuje dziś żadnej demokracji walczącej. Polska potrzebuje dzisiaj tylko demokracji dobrze działającej. Po prostu demokracji. Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu. To Polki i Polacy 15 października w wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, od korupcji, nieudolności. Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę? Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie, w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu. Ale ponieważ pan prezydent nie wpadł na pomysł, aby przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany. Otóż 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie, że mają dosyć rządów partii,
która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo... Mamy... Piętnastego października Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój. A jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić. Polacy teraz robicie. Nie chcecie prosili was, w jej obradach. abyście Bardzo proszę. przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Jesteśmy Porosińska, dzisiaj także zwracam Pani symbolicznie uwagę, że zakłóca rocznicę Pani obrady Sejmu. Odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, żebyście odeszli, Palu, a więc zwracam odejdźcie, Pani a uwagę, nie że przeszkadzajcie. zakłóca Pani prowadzenie obrad Sejmu. Powiem wam tak, ta tragikomiczna postać, która poza wydzieraniem się na mównicy praktycznie nic nie potrafi, każdy jego występ przypomina takiego trzylatka, któremu zabrano kredki, a jego gestykulacja i miny wskazują niejednokrotnie, że ma jakieś zaburzenia osobowości. Jednymi słowy w tym całym wystąpieniu lektora Kaczyńskiego, lektora z pałacu, zauważalna jest anatomia kłamstw i wodospad hipokryzji. I naprawdę zastanawiam się, czy go w pachwinach nie boli, gdy całe życie stoi w takim wielkim rozkroku. Raz mówi jedno, raz mówi drugie. Mówi o hipokryzji, o zakłamaniu Tuska, rządu Tuska. Więc może tak delikatnie przypomnę to, co Duduś mówił kiedyś, a co mówił podczas tego orędzia Kaczyńskiego. Ale zanim do tego dojdę, jeszcze chciałbym wam coś powiedzieć, bo no, Duda jest mistrzem świata, bo to, że się skompromitował, ośmieszył, zbłaźnił na mównicy sejmowej, to po tym całym sejmowym orędziu Duda wydawałoby się, że już no, na jeden dzień starczy, na tydzień starczy, może za dużo to wymagam, ale no, powiedzmy, że na jeden dzień starczy. Jego głupot, no i więcej już nie będzie się błaźnił. No ale nic bardziej mylnego, moi drodzy, bo Duda po tym całym orędziu Kaczyńskiego, które wygłosił, poszedł na wywiad do Adamczyka. I tam, oceniając 8 lat złodziejskich rządów PiS, stwierdził, uwaga, że prawo absolutnie w żadnym stopniu nie było łamane za rządów PiS. No, czy można upaść niżej? Myślę, że tak. Można dużo niżej upaść i teraz wam tutaj przedstawię mały materiał, który wiele mówi. I tutaj właśnie po tym, gdy to obejrzałem, powiem wam, że zastanawiam się i dziwię się i podziwiam go, że go pachwiny nie bolą stać w takim rozkroku. Uchwały te mają charakter wiążący, albowiem wyrażają wolę Sejmu. Dzisiaj funkcjonujemy w trybie uchwałokracji. To właśnie Sejm stanowi emanację aktualnej woli społecznej. Teraz prezydentowi się nie podoba to, co sam zaczął. Jeśli wyrok jest pomyśli rządu, to rząd uznaje sąd albo instytucję, która taki wyrok wydała. Jeśli nie, to sąd albo instytucja uznawany przez rząd nie jest. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zatem w żaden sposób nie uchyla, ani też nie unieważnia uchwał podjętych przez Sejm. Trudno o większą hipokryzję. Warto tu też, moi drodzy, chyba przypomnieć, że Duda przez swoje lata działalności, niemal 10 lat, 9 lat, złamał co najmniej 13 zapisów Konstytucji.
Po nocach mianował neosędziów, no można by było wymieniać długo. I on mówi o praworządności. Może warto też przypomnieć w momencie, gdy Duda karci działalność ministra Bodnara, czy Tuska, czy całej koalicji. Tutaj chyba wypadałoby przypomnieć, co sądzi z kolei o działalności Dudy jego promotor na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Zimmerman. Powiedział tak, i tutaj cytuję: wstyd mi, że miałem takiego doktoranta. Czuję się zawstydzony. Prezydent łamał konstytucję i prawo już wiele razy. I tutaj chyba mogę zacytować Dudę. No trudno o większą hipokryzję, prawda, Duduś, lektorze Kaczyńskiego? Tutaj, no, pozwólcie, że zacytuję wam słowa Dudy, znaczy, no, powiedzmy, że to słowa Dudy. Duda też między innymi w tym swoim płomiennym wystąpieniu powiedział tak: szanowni państwo, wszelkie możliwe analizy, ekspertyzy, kalkulacje, symulacje, prognozy już wykonano. Obiecuję solennie, że do ostatniej chwili mojej prezydentury będę się kierował tylko i wyłącznie dobrem naszej ojczyzny i obywateli. Dokładnie tak. Te słowa wyobraźcie sobie. Duda powiedział naprawdę publicznie z mównicy sejmowej. No powiem wam, że ma bujną wyobraźnię albo jest po prostu no, wyjątkowo wyrachowanym kłamcą. 15 października ludzie poszli do wyborów, a wcześniej wyszli na ulicę, bo też dokładnie wiedzieli, gdzie PiS i gdzie pan prezydent mają konstytucję i praworządność. Pan prezydent powiedział dzisiaj, że praworządność ma w sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. Udowodnił to na początku swojej kadencji, udowodnił to także w dzisiejszym wystąpieniu. Ten wielki zryw polskiego narodu rok temu to był zryw także przeciwko dewastacji systemu prawa w Polsce, rządów prawa w Polsce, konstytucji. Ja wiem, że ci, którzy wyszli, to są specjaliści od odwracania kota ogonem, szczególnie jeden z całą pewnością, ale przecież Polki i Polacy wiedzą, dlaczego poszli w najwyższej frekwencji w historii Polski. Moi drodzy, tak mówiłem, w środę 16 października Duda wygłosił orędzie Kaczyńskiego. Wszystko zaczęło się, tak mówiłem, z dnia na dzień, orędzie z samego rana, o 10 rano. Andrzej postanowił wygłosić orędzie Kaczyńskiego. W skrócie, tak jak wspomniałem, Andrzej przez 45 minut pieprzył głupoty, prawił, jaki to PiS jest wspaniały, jak wspaniale rządził, jak było wspaniale, a jaki Tusk jest zły, jaki ten rząd zły, jak teraz jest źle, jak teraz jest tragicznie. Czyli taka przedwyborcza papka, no jak wiecie, się zbliżają wybory prezydenckie, więc Duda musi zrobić, no, grunt do propagandy pisowskiej. I tak jak wspomniałem, no Tusk od razu na to orędzie Kaczyńskiego zareagował, sprostował największe kłamstwa, minięcia się z prawdą Dudy. I powiem wam tak, uśmiechnięty Donek Tusk tak dowalił Andrzejkowi, no kilka słów prawdy, które na pewno poszło im w pięty. Andrzejkowi, zresztą jak widzieliście, pisiory spieprzały z sali sejmowej, bo nie mogli tego słuchać, no bo jak wiecie, no prawda ich cholernie boli,
i może sam wódz Jarosław nie spodziewał się takiej riposty. Ponieważ pan prezydent nie wpadł na pomysł, aby przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany. Otóż 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie, że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo... Mamy... ...15 października... Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój, a jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie uczestniczyć w jej obradach. Abyście bardzo proszę. przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Korosińska, zwracam Pani uwagę, że zakłóca Pani obrady Sejmu. Odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, żebyście odeszli, Paluch, a więc zwracam Pani odejdźcie uwagę, że zakłóca Pani prowadzenie obrad Sejmu. Moi drodzy, ale na sali dało się zauważyć, że była jedna osoba, która orędzia Dudy słuchała z wyraźnym takim błogim wyrazem twarzy i uśmiechem. Można w sieci znaleźć nagranie, mi się udało znaleźć zdjęcie, na którym nasz Jarosław Kaczyński, Zbawiciel, zawsze dziewica, nie tylko się uśmiecha, ale i tak można, jak powiedziałem, znaleźć w sieci materiały, gdzie gorąco oklaskuje przemawiającego Dudę, czyli odkrycie Kaczyńskiego na prezydenta. Kaczyński tak zareagował na słowa Dudy, że po prostu chyba nigdy w życiu nie był tak szczęśliwy, nikt tak bardzo naszego Jarka ego nie połechtał. Moi drodzy, tak naprawdę to nie było orędzie do narodu. To była polityczna gadka do określonego elektoratu, a przede wszystkim do prezesa. I każdy, kto ma oczy otwarte, uszy otwarte, mógł to zauważyć. Oczywiście elektorat pisowski jest innego zdania, są zachwyceni, achy i ochy. Zresztą nie ma co się dziwić tak naprawdę elektoratowi PiS-u czy samym pisowcom, bo oni będą zachwyceni każdą bzdurą, jaką wypowie Duda, Kaczyński czy jakikolwiek pisowiec, bo oni nie potrafią racjonalnie myśleć, analizować, tylko u nich jest zasada taka, im gorzej u Tuska czy koalicji, tym lepiej dla nich. Oni są tak zaślepieni, że największą bzdurę, największą brednię będą oklaskiwać i będą zachwyceni wszystkim, dosłownie wszystkim, co wydostanie się z otworu gębowego danego pisowca. Dudę! Dobrze. Kocham prezydenta Dudę i Morawieckiego! A wie pan co? Mój wujek to walczył pod Monte Cassino i zdobyli ten klasztor benedyktynów. A naszym hymnem to powinna być nie rzuci w ziemi, skąd nasz ród, nie damy Ale zgadza się pani, że Polska powinna być dla wszystkich? Nie, dla Polaków. Dla Polaków, czyli dla mnie i dla pani. No właśnie, dzięki. Szanowni Państwo, i dlatego Polska powinna być dla wszystkich. Dlatego... Prezydentem jest Duda, a premierem Morawiecki. A więc bo ja przestań Państwo posłać. Ja się nie boję. Moja teściowa jest siostrą Leszka Millera, tego łobuza z Żyrardowa. No i co? A ja powiem, ale ja
Czerwony maki, Dobra, pani pozwoli dalej. Bandera! Wiesz, kto to był Bandera? O! Szanowni Tuska, tych wszystkich bandytów, bo to są złodzieje, którzy dogadali się między sobą i wspólne rody kręcą. Ale co z tego? Zdymają, jak to co z tego? No gówno z tego, no. Co z tą Unią jeszcze zostać? A z tą Unią? Unia to jest sztuczny twór, pan zobaczy, to jest wymysł wielkiego brata z Izraela, to jest ich cały biznes. No dziękuję panu. Nie, ale powinniśmy zostać w Unii czy wychodzić? Oczywiście, że wychodzić, a co to, na co się to komuś przydało? Na co? No, Po co? w Polsce się żyje dostatnie ludziom No dobrze, to i... niech się żyje dostatnio, niech się żyje świetnie i tak dalej, ale Unia to jest potrzebna wszystkim, jak wrzut na dupie. Pan za tym, żeby wychodzić z Unii? Tak. Ceny rosną, ale jest dobrze, jeszcze dobrze. Ja jestem zapisem na 100%, na 200, na 300%. Ja byłam wychowana pieć. Herbata była słodowa burakami, ja chleba nawet tyle. Okruszki na stole to ja zgarnę, zjem. I tak trzeba żyć, a młody muszą się nauczyć. Kopnie ich w tyłek bieda, to będą rozumieli. Te Tuski, nie mam słów na niego. A ja Tuska nienawidzę. A 500 plus pani wierzy? Wierzysz? I wierzę w Kościół i w Kaczyński, niestety. Oni coś dobrego nam dali, jako emerytom. Co rok mam więcej. Bo inflacja co roku 11. No ja rozumiem, ale jeżeli mi starcza i dalej. No to co robi to SLD i to PO, to mi się w głowie przekręca. Nikt nie chce iść za człowiekiem biednym. A się mówią, że chcą iść. W to nigdy nie wierzę. Tylko może oni mówią, a w telewizji tego nie pokazują, wie pan. Nie wierzę w to. Popieram. Moi drodzy, tak jak wam wspomniałem, po tym orędziu Dudy wystąpił Tusk i sprostował orędzie Kaczyńskiego, znaczy Dudy, orędzie Kaczyńskiego, które wygłosił Duda. W skrócie Tusk zakasował Dudę i pisowców, powiedział, że Polacy uwolnili Polskę od kłamstwa. Gdy Tusk wszedł na mównicę, żeby wygłosić swoje przemówienie, Kaczyński dał znać posłom PiS i kazał im opuścić Sejm, co posłowie PiS-u, jak wierne kundelki na kiwnięcie ręką swojego pana Jarosława skwapliwie uczynili. Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę? Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie, w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu. Moi drodzy, gdy Tusk przemawiał, obrażeni posłowie PiS-u gremialnie wstali i wyszli, jak wspomniałem. Gdyby tego było mało, ci posłowie, mówię tu o posłach PiS-u, w trakcie opuszczania Izby krzyczeli i po prostu robili dymy jak zwykła patologia. Marszałek Sejmu Hołownia szybko ich zripostował. Jak powiedział, bardzo proszę Państwa o spokój, jeśli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Izbę, co teraz robicie. Nie chcecie uczestniczyć w jej obradach, bardzo proszę, powiedział Hołownia do uciekających jak szczury posłów PiS, bo jak wiecie, pisowcy nie znoszą, gdy mówi się do nich prawdę. Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu. To Polki i Polacy 15 października w wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, od korupcji, nieudolności. Powiem wam tak, zachowanie tych posłów PiS przypominało zachowanie dzieci w przedszkolu, gdy nie dostały ulubionego cukierka. Była to po prostu bardzo nieprofesjonalne i chamskie. Inna sprawa, że posłom PiS-u nie pozostało w tej chwili nic innego, jak jedynie opuszczenie
sali. No jest jeszcze inna sprawa, jest taka, że ten 75-letni prawiczek, prezes PiS-u, mimo swojego wieku wciąż potrafi wywołać dymy, a jego kundelki posłusznie, bez szemrania wykonują niemal każde jego polecenie, co bez wątpienia zasługuje tutaj na podziw tego człowieka, że potrafi tak manipulować ludźmi. To jest kartka taka, która służy do zbierania podpisów. A wracając do Dudy, no Duda. Duda twierdził, że za jego prezydentury Polska weszła do NATO. No, jest odklejony człowiek, tak podobnie jak Kaczyński. Być może ta pisowska mania wielkości, nie wiem jak to nazwać, jest zaraźliwa. Po prostu zwykły kaczyzm. Co jeszcze mogę o Dudzie powiedzieć? Powiem tak, być może to niektórych pocieszy. Zostało 295 czy 6 dni do końca tej błazenady tego człowieka. Moi kochani, Polska przeżyła rozbicie dzielnicowe Krzyżaków, najazdy tatarskie, tureckie, potop szwedzki, wojnę północną. Przeżyła rozbiory, bolszewicki najazd, wielki kryzys, II wojnę światową, komunizm. No i przeżyjemy też ten schyłek tego nadwornego błazna Kaczyńskiego. Zdanie każdy ma wyrobione na temat Dudy, Kaczyńskiego, Tuska. Na temat Dudy wypowiadają się największe, że tak powiem, osobistości polityki, znawcy prawa, konstytucjonaliści i większość jednoznacznie określa tego człowieka po prostu jako, delikatnie rzecz ujmując, żałosną osobę. Zresztą jeden już Duda mu założył, jak pamiętacie, sprawę, że jak powiedział, że mamy durnia za prezydenta, no i sąd przyznał rację, że jednak ten człowiek miał rację. No bo z faktami, moi kochani, no nie można dyskutować i tutaj żadne zaklęcia nie pomogą. Jesteśmy tam, gdzie nas postawił pan prezydent. Przecież wszystkie ustawy, projekty ustaw i ustawy już uchwalone nie mają szansy w tej chwili, jeżeli dotyczą praworządności, uzyskać podpis prezydenta. W tej sytuacji my się przecież nie możemy ośmieszać i co, bez podpisu prezydenta drukować ustawy w Dzienniku Ustaw. To jest niemożliwe. I wobec tego trzeba czekać, aż na katedrze prezydenta znajdzie się osobę, która będzie szanowała konstytucję. To jest ten poziom wykształcenia prawniczego. Człowiek, który ma doktorat z Uniwersytetu Jagiellońskiego, świetnej uczelni, opowiada takie rzeczy, że słuchać wstydno, by powiedział Zagłoba. Naprawdę, jak to można pleść takie głupstwo? No i tak już prawie na koniec, kaczyści oczywiście, jak to kaczyści, musieli podnieść larum, bo jak wiecie, oni jako jedyni są praworządni, przestrzegają konstytucji, bronią prawa, no co tylko sobie zamarzycie. I wyobraźcie sobie, że po przemówieniu właśnie Andrzeja, po tym całym orędziu Kaczyńskiego, które wygłosił, wyrecytował sam Duda, kaczyści ogłosili, że podnieśli larum w ogóle, afera kolejna wielka, że jako konstytucja zakazuje debatowania na temat orędzia prezydenta, że to
występujący rzekomo po prezydencie premier Tusk złamał konstytucję. No i chcieliśmy wam donieść, że otóż została złamana konstytucja. Oczywiście główny ściek pisowski, telewizja Ruspublika też się do tego przyłączyła, no bo pewnie już dostała telefon, że tak ma mówić. No ale otóż, moi drodzy, no tej całej pisowskiej propagandzie, pisowskiemu ściekowi, no nie przeszkadzało twierdzić, że jest odmiennie, bo i tutaj właśnie wypadałoby chyba wyjaśnić, czemu nie była złamana żadna konstytucja, mimo takiego wielkiego larum, które zostało podniesione. Może nie wiem, Kaczyński to wymyślił na poczekaniu. Doszło do bezczelnego łamania konstytucji. Artykuł 140 konstytucji mówi wyraźnie, że po orędziu prezydenta nie ma debaty. Oficjalnie debaty nie było, a Donald Tusk zabrał głos podczas dalszej części obrad. Kiedyś uczynił to wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta. Wtedy próbowano przynajmniej udawać, to znaczy zakończono posiedzenie i rozpoczęto kolejne. No, otóż, moi drodzy, pisowcy chwycili się jakiejś karkołomnej konstrukcji, jakoby Tusk złamał prawo, odnosząc się z mównicy sejmowej do orędzia Dudy. To tak najkrócej mówiąc, bzdurny przekaz. Dlaczego? Otóż pierwszą i zasadniczą sprawą jest to, że po orędziu Dudy Hołownia wznowił normalnie obrady Sejmu. A Tusk jako premier podczas obrad Sejmu w każdej chwili, w dowolnym momencie na dowolny temat może się wypowiadać. I tak jest też zapisane w Konstytucji. Artykuł 140 Konstytucji, na które się powołują pisowcy i Kaczyński, rzeczywiście określa, że prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzie nie czyni się przedmiotem debaty. To faktycznie tak było. Tylko pisowcy, jak wiecie, uwielbiają wręcz manipulowanie prawem, faktami i wybierają tylko to, co im najbardziej pasuje. Bo o tym oczywiście już artykule nie wspomnieli, a chodzi tu o artykuł 186 ustawy 2 Regulaminu Sejmu, który mówi: marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta, zastępującego szefa Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. I tutaj warunkiem, aby ziściło się twierdzenie, że Tusk złamał prawo, jest to, by uznać, że poprzez swoje wystąpienie wziął udział w debacie. No to popatrzmy teraz na artykuł 181 Regulaminu Sejmu, który mówi: Prezydium Sejmu po wysłuchaniu opinii konwentów seniorów przedstawia Sejmowi propozycję przeprowadzenia debaty w ramach limitów czasowych przysługującym klubom i kołom poselskim. Innymi słowy, debata w Sejmie to nie fakt, że premier zabrał głos zgodnie z artykułem 186 ustawy 2 Regulaminu Sejmu, ani gdy jakiś poseł podczas wystąpienia prezydenta zacznie coś wykrzykiwać. Debata ma swoją formę, która przewiduje zaplanowanie tejże debaty oraz określenie jej zasad. O tym pisowcy oczywiście przez przypadek zapomnieli wspomnieć. Nie było ani jednego przypadku, aby opozycjonista białoruski próbował nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w grupach organizowanych przez Łukaszenkę. Proszę się nie gniewać, panie prezydencie, ale nic głupszego nie można było powiedzieć. Nic głupszego nie można było powiedzieć.
No i moi drodzy, podsumowując, krótko mówiąc, ta cała sytuacja, mieliśmy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której Duda zgodnie z prawem zażądał możliwości wygłoszenia orędzia. Marszałek Sejmu zgodnie z prawem mu to umożliwił. Tusk zgodnie z prawem postanowił wystąpić w Sejmie, a marszałek zgodnie z prawem mu to umożliwił. Tyle, tylko tyle i aż tyle. A wszystko inne to jest takie dorabianie z takiego spinu dla tych, którym się nie chce przeczytać kilku przepisów, bo łatwiej jest, nie wiem, bić pianę, robić awanturę, robić dramy, zamiast sprawdzić zapisy konstytucji, na które się tak pisowcy teraz ostatnio bardzo powołują. Co do tego orędzia Kaczyńskiego wyrecytowanego przez Dudę, ja mam swoje zdanie, każdy może mieć swoje zdanie. Dla mnie to była taka polityczna szopka, a nie orędzie. Duda na szczęście za niecały rok pójdzie w niepamięć i tyle po nim pozostanie. Naród co do pisowców się wypowiedział na temat Dudy. Większość Polaków też ma wyrobione zdanie. Także na dzisiaj, moi kochani, to tyle. Dzisiaj troszeczkę dłużej Was przytrzymałem, ale dziękuję Wam. Życzę miłej reszty niedzieli i co? Do zobaczenia przy następnych materiałach, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Ci, którzy przeszkadzają, mają prawo co prawda do demonstracji, ale muszą być w odległości co najmniej 100 metrów. Kiedyś policja ten obowiązek spełniała, dzisiaj go nie spełnia. Udaje, że się nic nie dzieje. Pojedynczy policjanci czasem reagują i tu jesteśmy wdzięczni, ale ci, którzy dowodzą, mają najwyraźniej inne rozkazy. I to jest jeszcze jeden z dowodów na łamanie prawa, na takie bardzo bezczelne, niesłychane po prostu łamanie prawa. Tym bardziej, że tolerowana jest agresja, którą można określić krótko. To jest, proszę Państwa, Putinada. To, co jest na tym napisie, który oni tutaj umieszczają co miesiąc, to jest nic innego jak obrona Putina.